Lekcja pod tytułem Okrąg opisany na trójkącie. Zanim bezpośrednio za trójkąt się zabierzemy, powiedzmy sobie ogólnie, co to znaczy, że okrąg jest opisany na jakimkolwiek wielokącie. Narysowałem wielokąt A, B, C, D, E, F i narysowałem okrąg opisany na tym wielokącie. Mówimy, że okrąg jest opisany na wielokącie wtedy, jeżeli wszystkie wierzchołki tego wielokąta leżą na okręgu. Zobacz, wszystkie wierzchołki A, B, C, D, E, F leżą na okręgu. Nie może być takiej sytuacji, że którykolwiek z wierzchołków leży poza okręgiem albo wewnątrz. Muszą wszystkie wierzchołki leżeć na tym okręgu. No i wtedy mówimy, że okrąg jest opisany na danym wielokącie i tutaj go wymieniamy. Możemy też powiedzieć na odwrót, że wielokąt A, B, C, D, F jest wpisany w okrąg. Można powiedzieć, na jedno wychodzi, to są dwa punkty widzenia. Okrąg opisany na wielokącie albo wielokąt wpisany w okrąg. No, skoro to już wiemy, no to teraz przyjrzymy się już trójkątowi. Konkretny trójkąt narysowałem, trójkąt A, B, C, no i okrąg jest opisany na tym trójkącie. Tu zaznaczyłem środek okręgu, no i oczywiście odległość między środkiem a każdym wierzchołkiem jest ta sama i to jest dokładnie R, czyli długość promienia okręgu. To są promienie okręgu. I oczywiście zgodnie z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, wszystkie wierzchołki naszego trójkąta, na którym opisany jest okrąg, leżą na tym okręgu. Skoro widzimy, że odległości każdego wierzchołka równe są R, to nam pozwoli konstrukcyjnie rysować okrąg opisany na dowolnym trójkącie. Zastanówmy się, jak taka konstrukcja będzie przebiegała. Popatrz, narysowałem to samo, co przed chwilą i teraz przyjrzyjmy się tym dwóm promieniom. Tu mamy promień R i tu mamy promień R. Oczywiście tutaj też, ale na chwilę interesują nas te dwa. Skoro od wierzchołka A do środka okręgu, nazwijmy go sobie S, jest odległość R i od wierzchołka B do środka S też jest odległość R, czyli nasze dwa wierzchołki są w tej samej odległości. Dawno temu, można powiedzieć, czyli jeszcze w szkole podstawowej, uczyliśmy się rysować, mając dany odcinek, na przykład odcinek AB, tak zwaną symetralną tegoż odcinka, czyli prostą prostopadłą, przecinającą ten odcinek w połowie jego długości. Czyli tutaj był kąt prosty i na dodatek, jakbyśmy narysowali odległości do jakiegoś punktu, z obu końców naszego odcinka, to zawsze te odległości były te same. Weźmy sobie inny. To mi się nierówno narysowało. Jeszcze raz. Proszę bardzo, druga. Do innego punktu też narysujemy. Czyli jak wybierzemy sobie dowolny punkt na symetralny i zmierzymy odległość do A i do B, to zawsze będzie ta sama. Tu jest odległość, powiedzmy, jakaś tam X, to i tutaj jest X. Tu jest odległość Y, to i tutaj jest Y. Przypominać tą sytuację z naszego trójkąta i okręgu na nim opisano? To jest dokładnie ta sama sytuacja, prawda? Czyli jeżeli byśmy teraz dla boku AB narysowali jego symetralną, to na pewno ta symetralna będzie przechodziła przez środek okręgu. To samo będzie, jeżeli dla boku BC narysujemy jego symetralną, to ona też będzie przechodziła przez środek okręgu S. I znowu, jeżeli dla boku CA narysujemy jego symetralną, to też będzie przechodziła przez środek okręgu S. Dlaczego? No to wynika właśnie z tych odległości, że wszędzie te odległości są równe promieniowi R. Czyli będziemy w naszej konstrukcji, którą za chwilę przećwiczymy, dążyli do takiej sytuacji. Popatrz, że będziemy rysowali sobie symetralną najpierw jednego boku, powiedzmy boku A, B, później narysujemy sobie symetralną boku AC i punkt przecięcia to już będzie środek okręgu. I później weźmiemy cyrkiel i narysujemy okrąg. Oczywiście, gdybyśmy narysowali trzecią symetralną, czyli symetralną boku CA, też się w tym miejscu przetnie, ale ponieważ mamy to gwarantowane, że tak będzie na pewno,
to już tej trzeciej symetralnej rysować nie trzeba. Wystarczy dwie symetralne, dwóch wybranych przez nas boków. Których? To wszystko jedno. Tych, których Ci wygodniej. No to teraz zróbmy to. Proszę bardzo. Mamy oto piękny trójkącik. Nazwiemy sobie tutaj A, B, C i będziemy chcieli skonstruować okrąg opisany na tym trójkącie. No to na początku, zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, wyznaczymy symetralną boku AB. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście cyrkiel. Kto nie pamięta, jak się robi symetralną, to niech sięgnie do odpowiedniej lekcji. Znajdzie ją albo dla pierwszoklasistów z gimnazjum, albo bodajże dla szósto- lub piątoklasistów ze szkoły podstawowej. Jest taka lekcja, więc tu szczegółów nie będę tłumaczył, tylko po prostu przeprowadzę wyznaczenie symetralnej. Wbijam cyrkiel w jeden wierzchołek, obojętnie od którego zaczynamy, więc niech będzie w A. I teraz rozchylam cyrkiel, tak żeby rozchylenie sięgało dalej niż połowę odległości AB. Powiedzmy tyle. I rysuję łuk. Rysuję łuk zarówno nad odcinkiem, jak i pod odcinkiem, czyli kreślę, tu trzymam paluchem u góry, żeby mi się nie rozjechał cyrkiel i zaczynam kreślić łuk. Oczywiście ja to robię od ręki, więc mi to wyjdzie tak, powiedzmy sobie, byle jak. Tobie to wyjdzie porządnie. Troszeczkę o więcej miejsca sobie zrobię. Ciach. Teraz biorę tenże cyrkiel, blokuję go, musi być tak samo rozchylony i wbijam go w przeciwległy wierzchołek trójkąta. Znowu przytrzymuję cyrkiel i rysuję znowu łuk u góry i u dołu. Proszę bardzo, rysujemy łuczek. Ciach i u góry ciach. Cyrkiel zabieram, już mi nie będzie potrzebny. To znaczy za chwilę się przyda do drugiej symetralnej. I teraz rysujemy prostą łączącą oba te przecinające się ze sobą łuki. Rysuję. Może mi się to uda równo. No, udało się. Proszę uprzejmie. Mamy przez to już wyznaczoną symetralną boku AB. W ten sam sposób teraz wyznaczymy symetralną boku BC albo jak wolisz AC. Wszystko jedno. Ja wyznaczę teraz symetralną boku BC. Czyli znowu cyrkiel bierzemy, wbijamy cyrkiel w jeden wierzchołek, rozchylamy go dalej niż połowa odległości BC, powiedzmy tyle, i rysujemy łuk. Tylko teraz łuki będę rysował innym kolorem. Będzie się to kreśliło o tak, no to tak, jeden łuczek ciach, drugi łuczek ciach. Teraz zabieram cyrkiel, blokuję i wbijam w drugi wierzchołek. Proszę bardzo, czyli wierzchołek C. Przytrzymuję mocno paluchem, od góry trzeba ten wbity cyrkiel trzymać i rysujemy znowu łuki. Pierwszy łuk ciach, drugi łuk ciach. Zabieram cyrkiel, w moim wypadku kasuję i rysujemy prostą przechodzącą przez przecięcia obu łuków. Proszę uprzejmie, zmienię sobie kolor ponownie i rysuję tą prostą. No i spróbujemy, żeby to wyszło ładnie. O. No dobra, udało się. Oczywiście znowu ja to robię, pamiętaj, kompletnie na oko, bo na monitorze, prawda? No i skoro tak, no to punkt przecięcia tych dwóch symetralnych to jest środek. Czego? Środek okręgu opisanego na tym trójkącie. Skoro tak, skoro już mamy środek i pamiętaj, że wiemy, bo to jest gwarantowane, że odległość, no może nie tym kolorkiem, że odległość od środka do każdego z wierzchołków jest równa promieniowi tego okręgu, który za chwilę narysujemy. To jest równe promieniowi. Tu jest R, tu jest R i tu jest R. No to w takim razie bierzemy teraz cyrkiel, wbijamy w środek przed chwilą wyznaczony, rozchylamy na odległość równą promieniowi, czyli albo tu, a jak wolisz to tu, a jak wolisz to tu. To jest obojętne, do któregokolwiek z wierzchołków. Czyli wbijasz w środek i rozchylasz tak, żeby do jednego z trzech wierzchołków twojego trójkąta. Teraz ołóweczek cyrkla się rozchylał i zaczynasz kręcić cyrklem dookoła.
i narysujesz w ten sposób okrąg opisany na tym trójkącie. No, ja już ten okrąg mam gotowy, mniej więcej powiedzmy wyjdzie on tak. Oczywiście pamiętaj znowu, ja to tutaj się troszeczkę, można powiedzieć, wygłupiam, no bo w końcu mam ten okrąg na ekranie. Ja tak naprawdę nie mam cyrkla, muszę kombinować troszeczkę. Taki mniej więcej powinien wyjść ten śliczny okrąg. I tak wygląda konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie. Czyli trzeba wyznaczyć symetralne dwóch dowolnych boków i punkt ich przecięcia to jest środek okręgu. Następnie wbijamy w środek cyrkiel, rozchylamy do jednego z wierzchołków i kreślimy okrąg. Z okręgiem opisanym na trójkącie, bądź jak wolimy z trójkątem wpisanym w okrąg, jeszcze są dwie ciekawe własności. Mianowicie przyjrzyj się tej sytuacji. Oto mamy okrąg i ten okrąg jest opisany na prostokącie póki co. A ja teraz sobie ładnie narysuję co? Przekątną tego prostokątu. Proszę bardzo. Narysowałem przekątną. Teraz pooznaczam wierzchołki A, B, C, D. Wszystko w porządku, prawda? No, co możemy powiedzieć o tej przekątnej? Ano mianowicie, jak narysujemy drugą, to ona się dokładnie przecina w środku okręgu. Czyli tutaj mamy środek okręgu. Dam na czerwono, będzie lepiej widoczne. Tu jest środek okręgu. To jest pierwsza uwaga. Skoro tak, to jeszcze jedna uwaga. Tylko zabiorę jedną z przekątnych, bo ona mi nie jest do niczego potrzebna. Sio. Czyli tu jest środek okręgu i jeszcze co więcej wiemy? No tu wiemy, że jest ile stopni? 90. Bo to jest naturalna rzecz. Mamy do czynienia z prostokątem. No to przyjrzyj się teraz trójkątowi ACD, albo jak wolisz trójkątowi ACB, bo na jedno wychodzi. Tu też jest 90 stopni. Czy widzisz pewną własność? Zobacz. Jeżeli okrąg jest opisany na trójkącie prostokątnym, no bo teraz ja mogę zrobić rzecz następującą. Wytrę to wszystko. Proszę bardzo, już tego nie ma. I mamy okrąg opisany na trójkącie prostokątnym. To przeciwprostokątna, czyli ten bok, jest średnicą okręgu. Jest dokładnie średnicą okręgu, no bo pamiętasz, tu był środek, a więc tu jest R i tu jest R, a 2 razy R to jest średnica. Więc taka jest miła cecha, że jeżeli okrąg jest opisany na trójkącie prostokątnym, to przeciwprostokątna jest średnicą okręgu. Na bank. A można też i na to inaczej spojrzeć. Że jeżeli jeden z boków trójkąta wpisanego w okrąg jest średnicą okręgu, czyli na przykład